Ty, branie mam. Kurczę, bracha no. Cześć, bardzo serdecznie witam z nad kanału Żerańskiego. Jesteśmy na Małołęce przy tak zwanej niebieskiej kładce pieszej i ja odsunąłem się od tej kładki w lewą stronę, nie wiem ile, ze 200 metrów na pewno, może troszkę dalej. Takie jest zaciszne tutaj miejsce, już jest początek jesieni. Mam nadzieję, że ryby o tej porze będą w kanale, a ja chciałbym Wam zaprezentować takie, powiedzmy, podstawowe podejście do zawodów. Być może wielu z Was chciałoby wystartować w zawodach, ale tak do końca nie wie jak to ugryźć, jak podejść do łowienia, więc chciałbym Wam takie podstawy takiego, powiedzmy, zawodniczego federa dzisiaj zaprezentować. Zapraszam na film. Ja akurat używam do wędkowania kosza wędkarskiego. Zdaję sobie sprawę, że niektórzy z Was będą łowić z fotela. Natomiast dla tych, co łowią z kosza, to pokażę takie swoje podejście, jak ja ten kosz ustawiam. Od czego zaczynam, na co zwracam uwagę i jak według mnie można bardzo szybko taki kosz wypoziomować. Chodźcie nad wodę. Jak zejdę już nad wodę, no to wysuwam przedni podnóżek. Najczęściej jest tak, że nad wodą po prostu jest nierówno. Tak jak tutaj występuje jakieś kamienie, nieraz jest spad z takich brzegu, więc trzeba sobie dobrze to łowisko ustawić, żeby wygodnie wędkować. Akurat tutaj to miejsce nie jest jakieś bardzo trudne. Natomiast no, tak też kosza nie można zostawić, bo on jest niewypoziomowany. Ja zawsze poziomowanie rozpoczynam od tylnych nóg. Zwracam na to uwagę, żeby chociaż jedna para nóg miała dobre oparcie. Tak jak mówię, tutaj jest dosyć płasko, więc nie obawiam się tego, że mi ten kosz poleci. Natomiast jakbym stał na takim, tak jakbym się miał tutaj rozstawić, no to już bym się starał, żeby ze dwie nóżki miały gdzieś jakieś stabilne podparcie, żeby nie było tak, że te wszystkie nóżki gdzieś tam mogą pojechać. Na to zwracam uwagę. Zawsze poziomuję kosz od tylnych nóżek. Tutaj na tym koszu mam z tyłu okrągłą poziomiczkę. Wiadomo, staram się, żeby bąbelek powietrza był centralnie w środku tej tarczki. Wygląda, że to poziomowanie tutaj nie będzie takie trudne, bo no nie, jeszcze muszę delikatnie korektę zrobić. Każdą nogę, szczególnie jak mielibyście miękki teren, to tą każdą nogę trzeba by było jeszcze docisnąć. Tutaj akurat są kamienie, ale było trochę takiej, powiedzmy, ugiętej trawy. Więc ta nóżka delikatnie się zapadła. Według mnie, ja bardzo dbam o to i staram się zawsze dobrze wypoziomować, żeby to siedzenie było proste, dzięki temu wygodnie się wędkuje, kręgosłup odpoczywa po prostu podczas łowienia, nie jest bardzo obciążony. Od tylnych nóżek najpierw para tylnych nóg, później para środkowych. Jak już wypoziomuję te 4 nogi, no to już reszta to już jest bardzo prosta, żeby wypoziomować. No wygląda na to, że już mogę rozpocząć dalsze budowanie swojego stanowiska. Gdy przygotowuję się do zawodów na kanale żerańskim, mówię już jak jestem na stanowisku, to przygotowuję zawsze 2 miejsca. Jedno miejsce to jest jak najbliżej przeciwległego brzegu, no bo przeważnie jest tak, że jeżeli powiedzmy te ryby sobie tutaj żyją w tym kanale, no to one na co dzień nie są niepokojone. Nieraz jakiś rowerzysta przejedzie, ktoś przejdzie się na spacer. Natomiast jak przychodzą zawody, to nagle na brzegu pojawia się wiele osób, więc myślę, że takim
taką naturalną obroną ryb jest to, że one odskakują troszkę od brzegu, odpływają, trzymają się troszkę z dala od brzegu. One czują, że coś tutaj się na brzegu dzieje, więc są płochliwe, wiadomo, uciekają. Myślę szczególnie o tych dużych rybach. Dlatego to jedno miejsce sobie szykuję pod drugim brzegiem i to jest miejsce raczej na większe ryby, raczej na leszcze, ewentualnie jakieś duże płocie, ale w 99 przypadkach to tam poluję na leszcze. Natomiast drugie miejsce robię sobie w takiej linii, powiedziałbym, blisko tyczki. To zależy też od tego, na którym odcinku kanału i ile ryb jest, i jakie ryby są w kanale. Jeżeli jest bardzo takie szybkościowe łowienie i da się na przykład zarzucać zestaw tak spod siebie, no to szukam miejsca do 11 mniej więcej metra od brzegu, do szczytówki, tak żeby móc komfortowo do tego łowiska zarzucić spod siebie. Ale zazwyczaj jest to miejsce pomiędzy 15 a 20 metrem. I tam szukam jakiegoś takiego skrawka dna, gdzie nie będzie obumarłych roślin, w ogóle nie będzie roślin, bo na kanale zdarzają się takie place czy jakieś pasy, gdzie jest roślinność podwodna, dlatego no nie można się bez gruntowania, bez sprawdzenia tego, co jest pod wodą, zacząć nęcić i chcieć łowić, no bo może się okazać, że trudno będzie stamtąd rybę złowić, dlatego zawsze sprawdzam takie miejsca właśnie, czy tam nie ma jakichś śmieci na dnie. To może być, tak jak powiedziałem, rośliny, ale mogą być też obumarłe rośliny, więc wtedy jak wrzucimy naszą przynętę, to ta przynęta, nie wiem, no nigdy tam nie nurkowałem, ale takie mam poczucie, że ta przynęta gdzieś w tych nieczystościach może utknąć, może się schować i ryby mogą jej nie zauważyć. Dlatego szukam w miarę czystego dna. Pierwsze miejsce to jest około 30 metrów od brzegu. Z doświadczenia wiem, że mniej więcej to jest takie no bezpieczne, raczej bez roślin miejsce, gdzie można szukać ryb pod drugim brzegiem. Po rybie było, wiesz? Czułem na końcu, jak wtrąciło w rybę. Jeszcze taka techniczna uwaga, nie wiem, może niektórym Wam się to przyda. Jeżeli się łowi prywatnie, no to najczęściej z tym nie ma problemów. Natomiast jeżeli łowicie na zawodach, albo inaczej, jeżeli ja łowię na zawodach, to staram się, żeby szczytówka z żyłką plecionką tworzyły kąt w miarę zbliżony do prostego. Nie łowię tak, żeby zarzucam, nie wiem, zestaw i ta wędka praktycznie jest przedłużeniem plecionki, no bo wtedy tych brań nie widać. Lepiej jak wędka właśnie jest trochę ustawiona do boku. Dzięki temu każde jakieś tam branie jest lepiej widoczne na szczytówce. Co zrobić, żeby to osiągnąć? Po pierwsze, ustawiam stanowisko, tak jak tutaj mam taką dosyć wąską dziurę, ta jeszcze nie jest taka bardzo wąska, no ale to nie jest jakieś tam takie miejsce, w którym można się rozpasać i szaleć po tym miejscu. Ustawiam się blisko prawej strony, żebym tutaj po tej swojej lewej stronie mógł ustawić szczytówkę. To jest po pierwsze. Po drugie, staram się tak ustawić swój kosz, nie idealnie prostopadle do wody, ale delikatnie go skręcam w lewą stronę, tak żebym tutaj miał tą jeszcze lepsze ustawienie szczytówki. No, zwracam na to uwagę. Być może Wam się to nie przyda. Natomiast przy bardzo delikatnych braniach bardzo ważne jest, jak ustawiona jest wędka. Oprócz tego, że kosz delikatnie ustawiam w lewą stronę, to zarzucam delikatnie w prawą stronę, co też tutaj troszeczkę w prawo, tutaj troszeczkę w lewo, też sprawia, że można uzyskać taki kąt zbliżony do prostego podczas ustawiania wędki na podpórce. Dalszą linię już sobie tam wygruntowałem, znalazłem miejsce 30 metrów od brzegu, nie ma tam nieczystości na dnie, żadnych roślin, więc raczej powinno być ok. Teraz będę chciał sobie znaleźć drugie miejsce, tylko tak jak wspomniałem, to jest zależne od tego, ile jest ryb. Teraz słyszałem, że jest bardzo dużo drobnych rybek, jakichś krąpików, płotek, więc dobrze by było takie ryby łowić jak najbliżej, no bo wtedy jestem w stanie
robić to szybciej. Dlatego będę chciał sobie ustawić tak tutaj miejsce, żebym miał możliwość zarzucania tak spod siebie. W ten sposób, żebym nie tracił czasu na zarzucanie. Dlatego tak sobie, teraz oddałem taki kontrolny rzut. Ja sobie jeszcze mam tu pozapinaną plecionkę na klipie, więc ja to pozdejmuję. O, tam jeszcze gdzieś dalej jest. Ale wybiorę miejsce takie, myślę, że koło 10 metrów od brzegu. Dzięki temu będę mógł łowić, no jak te rybki oczywiście tutaj przypłyną, to będę mógł łowić je bardzo szybko. Wezmę też tą drugą wędkę, w której mam delikatniejszą szczytówkę, też zaklipuję na 30 metrów. To będzie mój taki backup, że jak okaże się ta wędka z mocniejszą szczytówką, że nie widać brań leszczy, no to będę mógł sobie odklipować, zmierzę sobie, ile obrotów korbką jest pomiędzy dalszym a bliższym dystansem i tak naprawdę będę mógł jedną wędką obsłużyć te dwie odległości. Dobrze, jak mam 30 metrów, to teraz sobie mierzę, ile to będzie obrotów korbką. Raz, dwa, trzy, cztery, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Raz, dwa, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. Raz, 3, 4. 24 obroty. I będę łowił powiedzmy koło 11 metra. Zaraz zobaczę, czy to będzie wygodnie zarzucać. - 24 obroty korbką. Trzeba zapamiętać. Żeby było prościej zapamiętać, to jest 100 minus data, rocznik moich urodzin, to wychodzi tyle obrotów korbką. Ustawiłem sobie takie miejsce, żeby wygodnie zarzucać pod siebie, natomiast to, co tam jest na dnie, no to na pewno to miejsce trzeba omijać, więc szukam czegoś dalej. Będę miał trochę trudniej zarzucać, ale będę miał, mam nadzieję, czyste dno. Na tej samej odległości gruntuję i tutaj po prawej stronie mam minimalnie głębiej takie śmieci i czuć po ciężarku, że ten ciężarek tak dosyć miękko siada na dnie, natomiast rzucam w lewo i tam mam twarde dno, tak jakby ten ciężarek na twardsze spadał i wydaje się, że tam jest czysto, więc muszę tutaj znaleźć jakiś kawałek czystego dna, może z lewej strony. To miejsce bliżej brzegu będę chciał wstępnie zanęcić. Przygotuję mieszankę, 2 części zanęty, 1 część gliny. Mam tutaj 3 litry takiej mieszanki. Do tego dodam kastery, parzone pinki, jokersa śladowo. Mam tego jokersa, został mi z zawodów, więc raczej jego będę chciał wykorzystywać do łowienia leszczy i do nęcenia leszczy, natomiast tutaj na płotki i te krąpiki, no to raczej pinki, kastery, być może też cięte dendrobeny, bardzo drobno cięte, one też mogą spowodować, że średnia tych płotek się powiększy. Przygotowałem 2 paczki zanęty, to jest zanęta DM Natural Feeder Hemp and Coriander i 2 kilogram to jest zanęta też Sonu Bitesa z serii Son Natural, zanęta Deepwater. Wymieszałem to razem, jedynie dodałem odrobinę barwnika, żeby tą zanętę przyciemnić, ale nic więcej do tego nie dodawałem. Oprócz czystej zanęty mam też glinę, mam nadzieję, że nie będę jej musiał użyć poza wstępnym nęceniem, więc będzie leżała na półce, a będę chciał się posługiwać głównie zanętą. Tą bliższą linię zanęciłem 3 litrami mieszanki z taką konkretną porcją pinek i kasterów i mniejszą garstką jokersa. Te przynęty były bardzo dobrze widoczne w tej mieszance, ona była dosyć wilgotna. No i taki, powiedzmy, placyk, dywan zrobiłem. Z doświadczenia wiem, że jesienią płotki, szczególnie krąpie, no to są ryby, które dosyć agresywnie żerują, więc chciałbym im tam przygotować taki zastawiony stół na bogato, żeby długo w tym miejscu moim pozostały, żeby miały tam aktywnie, mogły sobie wybierać te cząstki, które dla nich przygotowałem, a jeszcze dodatkowo będę co jakiś czas podawał
koszyczkiem jakieś przynęty. To dalsze miejsce natomiast tak chciałbym tylko zaznaczyć. Podam tam odrobinę jokersa, troszkę kasterów, troszkę ciętych dendroben. Z zanętą myślę, że 4 koszyki na start, takie zwykłe koszyczki typu Hexmesh Bullet. To wystarczy, żeby tam zaznaczyć to miejsce. Zacznę od tego bliższego miejsca i co jakiś czas będę sprawdzał to dalsze miejsce, czy tam się pojawiły leszcze w moim łowisku. No na razie to łowisko odwiedziły krąpiki. Ten jest najmniejszy z tych wszystkich, które do tej pory złowiłem. Ale na razie to jeszcze jest takie, powiedzmy, przymierzanie się do dobrego łowienia. Sprawdzam przynęty. Na razie łowię na białe robaki i to widzę, że jest ok. Na pinkę na początku zakładałem 2 pinki. Też złowiłem rybę, na te białe robaki złowiłem ryby, więc no będę sprawdzał. Później może też kawałeczek dendrobeny założę, bo myślę, że też to może być fajna przynęta na te ryby. No ogólnie trzeba łowić na taką przynętę, jak się łowi szybkościowo, żeby starać się na jedną przynętę złowić jak najwięcej ryb, żeby zacięcia były skuteczne, no i żeby ta przynęta wytrzymywała, żeby też łatwo było ją założyć na haczyk, żeby to nie była na przykład ochotka, którą trzeba mozolnie nawlekać na haczyk. Tym razem płoteczka. Ale też brania następują szybko, ja nawet nie włączam stopera, bo wystarczy, że ten koszyczek spadnie w to nęcone miejsce. Napinam żyłkę i następuje widoczne branie. Mam półuncjową szczytówkę i ona bardzo dobrze wskazuje te brania. Zarówno na ten krótszy, jak i na dalszy dystans mam tą samą wędkę. Supera X 11 stóp, do 45 gramów wyrzut. Myślę, że na jesień, na kanałowe łowienie to jest świetna wędka, bo można nią bardzo celnie zarzucać, a ryby jeszcze nie są tak delikatne jak zimą, że trzeba sięgać po jakieś wędki typu Super Light. Chociaż nie ukrywam, że czekam na nowe Super Lighty, które już niedługo powinny pojawić się w sklepach wędkarskich, no bo to będą kije, którymi będę tutaj na kanale żerańskim łowił całą późną jesień, zimę, wiosnę. No i pewnie latem tak samo, jak leszcze będą bardzo kaprysić. Kaprysić? Mówi się kaprysić? Super Light też będzie dobry latem, jak trzeba będzie łowić na 2 ochoteczki i malutki haczyk, a leszcze będą bardzo delikatnie brały. Przy tego typu łowieniu trzeba wędkę mieć na kolanie. Ja ogólnie bardzo lubię łowić opierając wędkę, dolnik opierając na podpórce, natomiast przy tego typu łowieniu to jest błąd, bo brania są dosyć szybkie, więc trzeba cały czas reagować, więc ta nasza wędka jest przedłużeniem naszej ręki, no i nie można się z nią rozstawać praktycznie. Jeżeli będziemy łowić całe zawody, no to cały czas tą wędkę trzeba mieć w ręku, żeby reagować na to, co się dzieje tam pod wodą, jakie mamy wskazania na szczytówce. No na razie to moje wędkowanie to jeszcze takie jest bez rytmu, bez ładu i składu troszkę, może to tak wyglądać. Natomiast to jest okres, w którym sprawdzam sobie przynęty. Najpierw zacząłem od pinek, bo to taka pewna przynęta na kanale. I płotki, i leszcze, i krąpie to są ryby, które łowi się na pinki. Oprócz tego białe robaki to też jest dobra przynęta i ta przynęta może nam te ryby wygrubić trochę, może spowodować, że białym robakiem zainteresuje się większa ryba. I na białe robaki, i na pinki były ryby. Później spróbowałem kastery. Są płotki, więc płotki bardzo lubią kastery. Spróbowałem zakładać kastera, zarzuciłem raz co prawda, ale nie było reakcji. Więc teraz zarzuciłem na dendrobenę, kawałeczek dendrobeny. No i wzięła na to płoteczka. Także jeszcze chwilkę na tą dendrobenę spróbuję. Dendrobena jest fajna, bo odpiąłem rybę i mogę dalej łowić. Będę mógł liczyć na następne branie. Nie muszę co rybę wymieniać przynęty. Pinki, już było branie w opadzie.
Pinki trzeba praktycznie wymieniać co zarzut, bo ryby niszczą te pinki. Białe robaki najczęściej też. Natomiast dendrobena jest na tyle trwała, że może posłużyć do złowienia kilku rybek. Spróbowałem łowienia na pinki. Mam pinki bordo, białe bordo, dendrobeny i kastery i te wszystkie przynęty zakładałem na haczyk. No i chyba jak na razie to te białe i pinki to jest najlepsza przynęta. Także będę teraz konsekwentnie na tą przynętę łowił. Być może w międzyczasie, jak to łowisko jakoś tam się będzie zmieniać, no to będę próbował innych przynęt. Tak na razie to jest jeszcze taki czas, że te ryby nie są dobrze ustawione. Myślę, że trzeba poczekać, jeszcze popracować, żeby te ryby zaczęły takie świetne żerowanie, żeby były ustawione i żeby te brania były naprawdę bardzo regularne, żeby za każdym zarzutem wyciągać rybę, no bo to jest ważne podczas zawodów wędkarskich. Łowię teraz na 3 pinki. Po takim braniu zdejmuję jedną, 2 i dokładam brakującą liczbę. Na razie jeszcze łowię pełnym koszyczkiem, czyli za każdym razem staram się nakładać do koszyczka i przynęty, i zanętę. Na razie pinki z zanętą. No i wydaje się, że to rybom pasuje, no bo co zarzucenie, no to wracam z rybą i nie czekam na długo, naprawdę. Nie czekam długo na rybę. Wystarczy, że przynęta opadnie do dna, napinam plecionkę i coś już się dzieje na szczytówce. Za długo nie można przetrzymywać tego zestawu. Jeżeli widać, że brania są, nie wiem, po kilkunastu sekundach, to nie ma sensu trzymać 2-3 minuty tego zestawu, bo zdarzyło mi się kilka rybek dzisiaj złowić bez żadnej sygnalizacji. Czekałem, nic się nie działo, podniosłem wędkę i okazało się, że ryba jest już zaczepiona. Dlatego po zarzuceniu można sobie policzyć, nie wiem, do 20-30, jak się nic nie będzie działo, przy takich warunkach, jakie dzisiaj są i tej częstotliwości brań, i po prostu zwijać zestaw, ewentualnie starać się go tutaj, gdzie nęcę, napłynęło też dużo uklei. Widzę, na powierzchni te ukleje uciekają. To już są ładne ukleje. Jak ktoś chciałby sobie przyjechać z uklejówką, szybkościowo łowić te ukleje, to są dobre ryby do takiego wędkowania. No i ukleje przy tego typu łowieniu to jest taka ryba przeszkadzajka, jak ja je nazywam. Więc trzeba też robić wszystko i tak nęcić, żeby one nie przychwytywały opadającej przynęty, bo na dnie są ryby, które ważą więcej niż te uklejki. Dlatego dobrze jest je mijać. Co można zrobić, żeby nie łowić tych uklejek? No na pewno bardziej zabudowany koszyk, który mniejszą smużkę pozostawia w wodzie, albo który w ogóle tej smużki nie pozostawi. Chociaż o takie coś to będzie raczej trudno. Czyli nic w toni, żeby te ryby nie chciały, nie miały się przy czym zatrzymać. Ukleja jest rybą powierzchniową, więc one raczej powinny być w wierzchniej warstwie wody. Jeśli je miniemy i przynęta opadnie na dno, no to tam już będzie branie płotki lub krąpia. Ewentualnie właśnie bogate wstępne nęcenie i łowienie pustym koszyczkiem, to też może pomóc. Po tym nęceniu, gdzie zrobimy w wodzie zamieszanie, na pewno jakieś ukleje przypłyną. Natomiast później, gdy to łowisko już tam na dnie się uspokoi, no to uklejki nie będą miały czego szukać i odpłyną. Być może popłyną do sąsiada, który będzie cały czas podawał towar, a my będziemy łowić pustym koszyczkiem, który w wodzie nie zostawia żadnej smugi. Między tymi małymi rybkami też trafiają się oczywiście większe ryby. Myślę, że to będzie, tak wygląda, że to będzie jakiś tutaj kanałowy leszczyk, ewentualnie większy krąb. Dlatego mam przygotowany podbierak, lekki podbierak z najmniejszą obręczą, tak żeby sprawnie, szybko tą rybę podebrać. No taki leszczyk, no to dla większości wędkarzy, no to powiedzą, że to jest jakiś chlopok. Niektórzy pewnie będą to nazywać podleszczakiem. Natomiast na zawodach, jak łowi się rybki po 80 gramów, to taka 200-gramowa ryba, no to tak jakbyśmy 2,5 inne ryby złowili. Jak się trafi większy, no to oczywiście licznik bije szybciej. Brania tych małych rybek następowały dosyć regularnie.
praktycznie każdy zarzut to coś się działo. Później tak jakby te brania na chwilę spowolniły i złowiłem leszcza. Teraz 3 zarzuty zrobiłem na te pinki, na które wcześniej mówiłem i nie ma żadnego brania, więc przypuszczam, że te leszcze są w łowisku, no ale te pinki nie do końca im pasują, więc założyłem na haczyk ochotkę. Jeśli brałyby większe ryby, no to wiadomo, można poświęcić chwilę czasu więcej, żeby założyć tą przynętę i skusić do brania większą rybę. Dlatego ochotka z pinką na haczyku. No i będę czekał na jakieś teraz pewne branie leszcza. To jest następny leszcz. Na ochotkę nie miałem brania. Znowu wróciłem do pinek i branie nastąpiło dosyć szybko. Ta ryba jest zdecydowanie większa od tego wcześniejszego leszcza, więc nastawiłem się na łowienie leszczy pod drugim brzegiem, a tu może się okazać, że będę na bliskiej linii miał leszcze i zamiast łowić małych płotek i krąpików, no to będę miał półkilogramowe ryby, które naprawdę szybko budują wagę. A jak będą brały z taką częstotliwością, to można ich złowić bardzo dużo. Zygmunt Mięsista Warga. No jak na takiego małego, to ma takie całuśne te usta. Zobaczcie, piękny leszcz. Mówię, że jest piękny nie dlatego, że jest ogromny, ale dlatego, że ma piękne ciało, takie równiutką tą łuskę, nieskaleczoną, ładny ogon, wszystkie płetwy eleganckie, buźkę, piękna rybka. Popłynął po babcie. Myślę, że czas przyszedł, żeby sprawdzić tą drugą linię. Po tych leszczykach trochę to łowisko takie się zrobiło niemrawe, bym powiedział. Już te brania nie są takie regularne. Także jeszcze spróbuję ze 2 zarzuty z ochotką, bo z powrotem wróciłem do pinek. Jeśli się nic nie będzie działo, no to sprawdzę tą dalszą linię. Może tam już leszcze się zakręciły. Pójdzie nam w windę. Tylko założyłem ochotkę, od razu nastąpiło branie leszczyka. Także myślę, że te takie nieduże leszczyki gdzieś tam w tym łowisku się pojawiły. Dlatego zniknęły te mniejsze rybki, które brały regularnie. To jest kolejny leszczyk, więc one tutaj na tą ochotkę zareagowały. Te brania już są lepsze niż na samą pinkę. Jaki wariat. No nie jest to największa ryba dzisiaj, ale 200 gramów, 250 z pięknym saltem wylądował we własnym środowisku. Jest kolejny leszcz, więc wygląda na to, że te leszcze ustawiły się tutaj blisko w tym zanęconym polu. Ten może być największy jak dotychczas, albo będzie drugi co do wielkości. No jeżeli takie ryby by brały z taką częstotliwością, to naprawdę tutaj można by było zbudować bardzo duży wynik podczas zawodów. Każdemu tego życzę. To jest naprawdę przyzwoita ryba jak na kanał żerański. Ślimak wraca do wody. Masz. O. Nie, jest leszcz. Tylko po drugiej stronie wędki.
Motyla mam. Zobacz, jakie ma piękne skrzydła. Także takie coś to też możecie złowić. No, leszczyki tutaj opanowały to moje stanowisko. Mniejsze, większe, ale ten gatunek. Ten jest ze 3 razy mniejszy od poprzedniego. To jest następny leszczyk. No te branie są bardzo regularne. No, nie czekam dłużej jak minutę na branie, no to więc jest naprawdę wyśmienite łowienie. Pewnie jakby były zawody, to nawet bym tej drugiej linii nie sprawdzał, tylko łowił to, co tutaj jest. Z taką częstotliwością to naprawdę można zbudować bardzo duży wynik. O, podpłynął pod brzeg. To jest taki tradycyjny leszcz z kanału żerańskiego. Kolejny leszcz z tych takich, powiedziałbym, ładniejszych. Takich pożądanych tutaj na kanale. Branie wyraźne, szybkie, bardzo szybkie. Nie wiem, nie minęło myślę 20 sekund od zarzucenia i jest następny, więc to łowienie takie jest teraz bardzo poukładane. Życzyłbym sobie, żebym na każdych zawodach miał tak poukładane ryby jak teraz. To ma miejsce. Ryba pewnie zacięta, teraz założyłem więcej ochotek. Tak sobie pomyślałem, że skoro te leszcze już tutaj się ustawiły, to być może taka wyraźna ochotkowa przynęta to będzie coś, co będzie im pasowało. Bananowy song. Chciałem pożywić swój spragniony organizm, ale ryba mi nie pozwoliła, gdyż nastąpiło branie. I tym oto sposobem kolejny chlopok trafił do mojego podbieraka. Splątałem zestaw tutaj na tej bliższej linii, więc miałem motywację, żeby przejść na dalszą. No i w pierwszym zarzucie agresywne branie. Złowiłem płotkę. Wykonam parę rzutów i zobaczę, co tam się będzie działo. Czy tam też będą leszcze, czy może tutaj one będą w tym bardziej takim na bogato zanęconym miejscu. 2 pinki to dobra, myślę, przynęta tak na start. Troszkę pinek zablokowane zanętą i pod drugi brzeg. Zdręga! Ta pierwsza linia to była wstępnie zanęcona tak dosyć agresywnie, więc tam można było nawet zacząć pustym koszyczkiem i te ryby tam były. Natomiast ta dalsza linia została przeze mnie tylko zaznaczona. Tam troszkę przynęt podałem, troszkę zanęty, więc jakiś ślad w wodzie pozostał. Nie wiem, na ile ją zostawiłem. Myślę, że z czasu tam nie wchodziłem. Może troszkę dłużej. Więc tą dalszą linię już trzeba obławiać pełnym koszyczkiem. Trzeba ten koszyczek załadować i zanętą, i przynętami. Tam się nie da łowić pustym koszyczkiem. Na razie wykonałem kilka rzutów zanętą z pinkami i są tam ryby jakieś. Złowiłem płotkę, wzdręgę, więc na razie tam leszczyków nie ma. Biorą małe ryby. No wiadomo, jeżeli to by były zawody, to po kilku takich rzutach to wróciłbym do tej krótszej linii, a najprawdopodobniej w ogóle bym nie przechodził na tą dłuższą linię. Tak naprawdę teraz to przyszedłem tylko na tą dłuższą linię, żeby zobaczyć, czy tam też będą leszcze. Natomiast podczas zawodów z pewnością pilnowałbym tej krótkiej linii, na której się pojawiły leszcze, no bo to jest taka
powiedzmy najbardziej pożądana ryba do łowienia. Te drobne rybki to są rybki, które trzeba łowić, gdy nie ma leszczy. No ale jak już przypłyną leszcze, no to trzeba to leszczowe łowisko odławiać regularnie, podawać tam przynęty i zanętę, żeby mieć też regularne brania. Po tych 2 mniejszych rybach znowu zarzuciłem zestaw z pinkami i przystałem bez brania, więc pomyślałem sobie, no kurczę, wygląda tak, jakby tam przyszły leszcze. No te płotki są w takim okresie, że one nie grymaszą, tylko po prostu biorą, więc no skoro były do tej pory, skoro im pasowały pinki, to te brania, można powiedzieć, powinny następować regularnie. Skoro nie ma brania, przynęta nie była zniszczona, no to znaczy, że są inne ryby, którym ta przynęta nie pasuje. No to mógł być drapieżnik, ale też mógł być lesz, więc zarzuciłem ochotki na haczyku, no i nastąpiło branie. Niestety ryba się wypięła, ale mam nadzieję teraz następnego leszczyka, który weźmie, uda mi się zaciąć. No, branie dosyć szybkie, tam nie ma zbyt wielu przynęt podanych, no bo na starcie coś tam zanęciłem, teraz też parę koszyczków tych przynęt jakoś nie pcham do środka dużo. No i branie dosyć szybkie, przy zatapianiu żyłki już jest rybka, chociaż no nie jest to taki jakiś okazały leszczyk. Ciekawe, co to będzie, jakieś czerwone płetwy, nie wiem, czy to nie będzie okoń. Co to jest? Wzdręga? Wzdręga. Tym razem większa wzdręga. No piękna wzdręga. Taka piękna rybka spod drugiego brzegu. Ozdoba dzisiejszego dnia. Piękna wzdręga, ponad 30 cm rybka. Tego się nie spodziewałem, ale bardzo mi się ta ryba podoba. Tym razem to chyba jakiegoś leszcza mam. Chociaż teraz nie wiem, tak leniwie zaczął iść. Na początku parę razy coś tam było mocniejsze szarpnięcie, a teraz ryba stała się leniwa. Tak, jest leszczyk, ale taki jakiś. Panie, siedzi leszczyk! Przeważnie na zawodach jest tak, że właśnie to, co wspomniałem na wstępie, że te leszcze no tak opornie tutaj podchodzą pod brzeg. Jest hałas, więc one się czują bezpiecznie dalej od brzegu. Więc tutaj przy brzegu łowi się mniejsze ryby, natomiast pod drugą stroną łowi się większe ryby. Jakiegoś chyba z Michałem dużego hałasu nie robimy. No i te leszcze też podpłynęły pod brzeg, dlatego można je powiedzmy łowić na tak zwanej krótkiej linii. Ale jak widać pod drugim brzegiem też brudzą żyłkę i tam też można je skusić do brania. Także jesienią to jest świetna pora, żeby poćwiczyć zarzucanie zestawu, czytanie wody w sensie takim dozowania przynęt, rodzaju przynęt. No bo tych brań powinno być teraz dużo. Ryby na razie jeszcze nie wybrzydzają, one przed zimą próbują się najeść. Tam pomiędzy tymi leszczykami jakąś płoć złowiłem. Teraz chyba następny jakiś nieduży leszczyk będzie, tak mi się wydaje. Na razie jeszcze nie widziałem tej ryby, więc tak tylko przypuszczam. O tak, nieduży będzie. Ale waleczny tutaj w ostatniej fazie pokazał pazurki, można powiedzieć. No ten już będzie większy jak poprzednik, to na pewno. Tego już czuję. Ten już tam zaczął walkę od przeciwległego brzegu, ale branie nastąpiło bardzo szybko. Ustawiałem
wędkę już było branie. Zobaczcie, to nie jest wędka typu super light, a pomimo tego pięknie amortyzuje szarpnięcia. To on tylko taki bardziej waleczny jest. No, szukałeś mnie, koleżko. Myślałem, że jesteś 2 razy taki, żeś tak tam chodził, szarpał. O, złapie pion i odpłynie. Jasne, jasne. Zobaczymy, czas pokaże. Taka rybka to jest znak, że trzeba zmienić łowisko. Łowiłem leszcze tutaj blisko, złowiłem 2 okonie z rzędu, splątałem zestaw, przeszedłem na dalszą linię. Tam udało mi się też złowić kilka leszczyków, ale znowu przyszło okonie, więc przeskoczę na tą drugą linię, więc nieraz to jest strategia na zawodach taka, żeby zmieniać to miejsce, chociaż najlepiej tak ustawić sobie ryby, żeby nie trzeba było zmieniać tego miejsca, żeby można było regularnie w jednym miejscu łowić. Słońce zaszło i od razu się leszczyki ruszyły. Był taki moment, że ciężko było złowić w tym słońcu. Przeszła chmurka no i chyba mam leszcza taki, z czego nie widziałem tak się mądrze, ale chyba to będzie leszcz. No na pewno jest. Rybka na pożegnanie, wypuszczam leszcza. A, jak do Was z radością pomachał na do widzenia. Ostatnia rybka, mogę się trochę wytrzeć. Jak widzicie, po takim łowieniu to człowiek jest brudny, dlatego przydają się spodnie, ogrodniczki, które będą brudne, a pod spodem mam czyste ciuchy. Ale teraz wracając do meritum filmu. Tym filmem chcielibyśmy Was zachęcić do udziału w zawodach. Ja nie mówię, żeby, nie wiem, od razu startować w zawodach najwyższej rangi, zacząć od zawodów kołowych, gdzieś tam u siebie na swoim lokalnym terenie. Takie zawody wędkarskie to jest nie tylko rywalizacja, ja je bardzo cenię, szczególnie te zawody właśnie na takim niższym poziomie. To jest fajna integracja, przeważnie się spotyka pozytywnie zakręconych wędkarzy, tak jak my, więc warto na takie zawody pojechać, żeby poznać tych ludzi, na pewno czegoś się od nich dowiedzieć, czegoś się nauczyć, nawet jeżeli przyjdzie się spotkać z porażką. Ja nieraz poznałem smak porażki, pewnie nieraz ten smak znowu będę próbował, no ale takie jest wędkarstwo. Po tych porażkach też się można czegoś nauczyć. Są wędkarze, którzy bardzo chętnie rozmawiają o tym, jak łowili, więc od tych wędkarzy można jakąś wiedzę czerpać. Też Was zachęcam do tego, żeby też się dzielić swoimi spostrzeżeniami z innymi wędkarzami, bo to działa w dwie strony, to wraca. Ja w takie coś wierzę. Czyli poza integracją, poza rywalizacją jest też element, gdzie zdobywamy wiedzę. Ja po to też jeżdżę na zawody. Od zawodów najniższej rangi po zawody ogólnopolskie. Mam nadzieję też kiedyś jeszcze wyżej. Więc tyle. Może gdzieś na zawodach się spotkamy. Jak się spotkamy, a po tym filmie na przykład zdecydujecie się startować w zawodach, to zagadajcie mnie. To porozmawiamy o wędkarstwie. Mam nadzieję, że kilka osób przekonam do zawodów. Chyba tyle. Temat wyczerpany. Bardzo Wam serdecznie dziękuję, że byliście do końca i do zobaczenia w następnym filmie.
Leszczyki trochę... Nic ci nie powiem.